Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszym odcinkiem chciałabym rozpocząć nową serię filmów na moim kanale. Będzie to seria filmów z ciekawymi, trudniejszymi i łatwiejszymi ściegami szydełkowymi. A to, jak wykorzystacie te ściegi, no to już będzie zależało tylko od Was. I dzisiaj właśnie pierwszy z serii ścieg, bardzo fajny, bardzo łatwy w wykonaniu. Ja tym ściegiem wykonałam opaskę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Ja tą moją opaskę wykonałam z włóczki Cosmo od marki Opus Natura. To jest włóczka, która w 80% składa się z wełny i ma 20% dodatku lnu. I ten len trzyma tą wełnę w ryzach, więc nie mamy dużego kłopotu z praniem robótek wykonanych przy pomocy tej włóczki. Będę wykorzystywała dwie nici równocześnie, żeby właśnie osiągnąć taki efekt melanżowy. W związku z tym będę potrzebowała grubszego szydełka niż producent zaleca. Na etykiecie wykorzystam szydełko w rozmiarze 5 mm. Zabieramy się do pracy. Rozpoczynam od wykonania 20 oczek łańcuszka. Supełek początkowy i 20 oczek łańcuszka. Jedno oczko łańcuszka na obrót i teraz ja sobie tę moją opaskę, którą widziałyście na zdjęciach, wykonałam w ten sposób, że brzeg górny i brzeg dolny jest robiony delikatnie takim bardziej ściśliwym ściegiem, przez co ładniej ta opaska później przylega do głowy. I robimy to w następujący sposób. Narzut włóczki na szydełko, pomijamy oczko zrobione na obrót, wbijamy się w kolejne oczko i robimy tutaj oczko ścisłe z narzutem, czyli narzut włóczki na szydełko przeciągamy pod tym oczkiem i od razu przeciągamy również pod tymi dwiema pętelkami, które są tutaj na szydełku. I znowu narzut nitki na szydełko, kolejne oczko ścisłe z narzutem, czyli pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i pod dwiema pętelkami na szydełku. To jest właśnie taki bardziej ściśliwy ścieg niż półsłupki nawijane. A teraz robimy kolejne oczka, dokładnie 16 w moim przypadku, żeby dwa oczka ostatnie również przerobić oczkami ścisłymi z narzutem, więc u mnie będzie w środku 16 oczek zwykłych półsłupków nawijanych, czyli narzut nitki na szydełko, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym oczkiem, mamy 3 pętelki na szydełku, pobieramy, przeciągamy przez 3. Różnica tu jest taka, że mamy to drugie pobranie włóczki. Narzut nitki, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy przez 3. I tak prawie do końca rzędu, aż zostaną nam dwa ostatnie oczka. Ostatnie 3 oczka zostały mi w tym rzędzie, więc jeszcze jedno przerabiam normalnie, tym półsłupkiem nawijanym, a 2 ostatnie oczka przerabiam ponownie oczkami ścisłymi z narzutem, czyli narzut nitki, wbijamy się w oczko, pobieramy, przeciągamy i od razu przeciągamy pod tymi dwiema również pętelkami. Nie robimy drugiego narzutu. Pobieramy, przeciągamy pod oczkiem i pod dwiema pętelkami. To nawet tutaj widać, że to są takie bardziej zwarte te dwa oczka, a tutaj jest troszeczkę luźniej. I teraz przechodzimy już do właściwego ściegu. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę. I teraz te dwa pierwsze oczka oczywiście pomijamy oczko łańcuszka zrobione na obrót. Te dwa pierwsze oczka będziemy przerabiać przez tylną nitkę oczkami ścisłymi z narzutem, zawsze i przez całą opaskę. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się pod tylną nitkę drugiego oczka, licząc od szydełka i robimy oczko ścisłe z narzutem.
narzut nitki na szydełko, następne oczko, ponownie tylna pętelka, pobieramy oczko ścisłe. I teraz przechodzimy do tych 16 oczek, w których nadal będziemy pracować półsłupkami nawijanymi, z tym, że raz będziemy je przerabiać przez tylną nitkę, a raz przez przednią nitkę. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko pod tylną pętelkę tego oczka i robimy półsłupek nawijany. Następnie narzut nitki na szydełko, kolejne oczko, to jest taka literka V, robiłyśmy pod tylną nitkę, a teraz robimy tylko pod przednią nitkę, nie pod całe oczko, tylko pod przednią nitkę tego oczka. I mamy zrobiony drugi półsłupek nawijany. Narzut nitki na szydełko, następne oczko, tylna pętelka, półsłupek nawijany, następne oczko, przednia pętelka, półsłupek nawijany. Tutaj trzeba uważać, ponieważ pod tym właściwym oczkiem, jak sobie obrócę robótkę w ten sposób, to tutaj są te nasze właściwe oczka. Natomiast przy robieniu tych nawiniętych różnych form, czyli na przykład półsłupków nawijanych, tutaj mamy pod spodem takie dodatkowe pętelki, żeby się nie pomylić, że to jest oczko. Ta literka V. To nie jest oczko. To są oczka. One są ułożone w ten sposób, że to jest taka literka V i te nóżki są w tą stronę, bo jakbyśmy spojrzały w tę stronę i to by nam się pomyliło, to też jest literka V, ale nóżki są w tamtą stronę. To jest taka informacja dla osób początkujących, żeby nie robić po prostu pod nie tymi pętelkami, co trzeba, te narzuty. Dobrze, mamy zrobione przez przednie oczko, przez przednią nitkę oczka. Następny półsłupek nawijany pod tylną pętelką, narzut, następne oczko, przednia nitka, następne oczko, tylna nitka. I tak pracujemy znowu, aż zostaną nam 2 oczka do końca rzędu. I przednia pętelka. Jeżeli zaczęłam robić po zrobieniu tych 2 oczek ścisłych z narzutem tutaj, jeżeli zaczęłam robić od półsłupka nawijanego w tylnej pętelce, to tutaj ostatnie oczko powinno wypaść w przedniej pętelce. Mamy 2 oczka ostatnie do końca rzędu, narzut nitki, tylna pętelka, zawsze na jednym i na drugim końcu, zawsze tylna pętelka to będą pod tylną nitkę oczka ścisłe z narzutem. I drugie oczko ścisłe z narzutem. Kolejny rząd dokładnie tak samo. Do końca tej mojej opaski będę powtarzała drugi rząd. Narzut, jedno oczko łańcuszka do góry na obrót, 2 oczka, oczka ścisłe pod tylną nitkę, oczka ścisłe z narzutem. 2 i wracamy do naszego ściegu, którego się dzisiaj uczymy. Narzut nitki pod tylną nitkę. Znowu zauważmy, że po drugiej stronie w tym oczku był półsłupek nawijany pod przednią nitkę, a teraz jest pod tylną nitkę, dzięki czemu ten ścieg wyjdzie właśnie jak taka szachownica. Następne oczko pod przednią nitkę, następne oczko pod tylną nitkę, następne przednia. I tak prawie do końca rzędu. Ponownie zatrzymujemy się 2 oczka przed końcem. Trzy oczka mam do końca rzędu. Znowu tutaj wypada mi pod przednią nitkę. Półsłupek nawijany i 2 oczka ostatnie, czyli oczka ścisłe z narzutem, zawsze pod tylną nitkę. Raz i 2. Oczko łańcuszka obracamy i znowu 2 oczka ścisłe z narzutem pod tylną nitkę, a następnie wracamy znowu do naszego ściegu, czyli pierwszy półsłupek nawijany pod tylną nitkę,
kolejny pod przednią nitkę. I tak naprawdę to jest wszystko. Ja tutaj wprowadziłam tą szczególną modyfikację, żeby na początku i na końcu rzędu robić jeszcze te oczka ścisłe z narzutem, ponieważ w efekcie chcę Wam pokazać, jak wygląda opaska. I bardzo mi się podoba ten kształt, jaki ona będzie miała, że ona będzie się tak jakby delikatnie tutaj u góry zwężała, bo wtedy jak będzie na głowie, no to będzie bardziej elegancko i estetycznie do tej głowy przylegała. Natomiast ten ściek w środku możecie wykorzystać, tak jak wspomniałam, do czegokolwiek. Robimy na zmianę półsłupki nawijane pod tylną, pod przednią nitkę. Jeżeli nie chcecie robić tych brzegów, bo robicie właśnie na przykład zupełnie inną robótkę, jak nie wiem, jakiś duży szalik albo przód czy rękaw swetra, no to pamiętamy, że na początek nabieramy parzystą liczbę oczek, żeby nam wypadało właśnie tylna, przednia, żeby zakończyć na przedniej i po obrocie znowu tylna, przednia i w ten sposób właśnie tworzy się taki ściek. Tak się prezentuje ten ściek na większym fragmencie robótki. Myślę, że wygląda absolutnie genialnie. Pięknie wychodzą też te połączenia kolorystyczne. Ja bardzo lubię takie zestawienie jakiegoś écru właśnie z delikatnym różem. Zrobiłam pasek takiej długości, żeby po prostu był ok naokoło głowy. Przymierzyłam do siebie i teraz zobaczcie. Jak sobie złożymy to w ten sposób, to tutaj widać właśnie, powstają nam te zaokrąglenia, ponieważ tutaj te brzegi są troszeczkę bardziej ścisłe i właśnie dlatego robiłyśmy te dwa brzegi odrobinkę inaczej. Teraz układamy sobie robótkę w ten sposób. Nie mam obciętej cały czas włóczki, żeby tutaj z prawej strony mieć na górze tą moją główną część, na której jeszcze jest końcówka. Najlepiej by było zrobić tyle rzędów, żeby zakończenie wypadło dokładnie po tej stronie, co jest ta końcówka, czyli odwrotnie niż mam ja, bo wtedy po obcięciu włóczki, gdybym tutaj zszyła i tutaj bym doszła, no to po obcięciu te dwie końcówki można na przykład związać na supeł i wtedy będzie lepsze zabezpieczenie. Natomiast no ja już tym się nie będę przejmować. To jest dla osób, które bardzo, bardzo nie lubią chować końcówek. Ja z tym problemu nie mam, więc sobie po prostu poradzę. Oczko łańcuszka dodatkowe, żeby łatwiej było nam łapać oczka. No i łapiemy pod oczko jednej części, pod oczko drugiej części i robimy oczko ścisłe. Zwykłe, bez narzutu oczko ścisłe. Oczko jednej części, oczko drugiej części i oczko ścisłe. I tak oczkami ścisłymi zszywamy całość i tak naprawdę opaska będzie gotowa. Zszyłam całość oczkami ścisłymi. Obcięłam włóczkę, na koniec pobieram tę końcówkę, przeciągam pod ostatnią pętelką, zaciągam supełek i teraz jeszcze tutaj pod tymi oczkami schowam tę końcówkę. Następnie mogę już wywinąć opaskę na prawą stronę i cieszyć się super efektem. Polecam Wam ten ściek, bo naprawdę myślę, że jest bardzo atrakcyjny, nie tylko w przypadku połączeń włóczki dwukolorowym, jak tutaj u mnie, ale również jeżeli będziecie dziergać tylko i wyłącznie jednym kolorem. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ja już Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za wspólne dzierganie z włóczki Cosmo. No i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia.